Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku rosyjska prasa o katastrofie i śmierci prezydenta Iranu. Miedwiediew pokłócił się z siecią neuronową. W Rosji rozpoczęły się aresztowania aktywów największych europejskich banków. Ukraina ogłosiła kolejny skalp z floty czarnomorskiej. W Rosji gwałtownie rośnie popyt na towary ze sklepów z używaną odzieżą. Na koniec Rosjanie będą szukać Rosjan w lesie, bo spiskują czy coś. Zapraszamy. Dzień dobry ekipo. Dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy. Poniedziałek 20 maja, godzina 9:01 właśnie wybiła i zaczynamy kolejny tydzień z codziennym ekonomicznym przeglądem. Cieszymy się bardzo, że tak licznie zawitaliście. Mamy dla Was kilka informacji poważnych, jedną chyba mniej poważną. Paweł, oddaję Ci głos, zapraszam do paska. Jeżeli chodzi o w tym momencie waluty, to mamy umocnienie się rubla, natomiast to umocnienie rubla widzimy głównie na dolarze, albo inaczej dolar się osłabia, natomiast też widzimy, jeżeli chodzi o juana. Jeżeli chodzi o ropę naftową, no to sytuacja jest taka sama jak w zeszłym tygodniu, a jeżeli chodzi o gaz, mamy tutaj niewielki wzrost, 31 euro za megawattogodzinę. Czego możemy się spodziewać w tym tygodniu? Prawdopodobnie zmian, jeżeli chodzi o ropę. No ale zobaczymy, czy to będzie ten tydzień, czy będzie to przyszły tydzień. A my przechodzimy teraz do krótkich informacji. Zaczynamy od tego, że w nocy ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki dronowe na lotnisko wojskowe we wsi Kuszczewskaja na terytorium Krasnodaru. Na tym lotnisku znajdowało się kilkadziesiąt różnych samolotów. Su-34, Su-25, Su-27, MiG-29. Na ten moment Rosjanie nie przyznają się do żadnych strat, natomiast strona ukraińska też nie podaje, co zostało uszkodzone. Czekamy na zdjęcia satelitarne, które być może więcej nam powiedzą. Mamy ostatnio coraz więcej takich informacji dronowych, że nie wiemy, co się tak do końca spaliło. Dzisiaj też w sumie będzie o okrętach też taka informacja. Szef Komisji Spraw Zagranicznych francuskiego parlamentu wezwał Paryż do zniesienia zakazu ataków francuskiej broni przez siły zbrojne Ukrainy na terytorium Rosji. Donosi o tym Le Figaro. Tak, natomiast temat, który przewija się już od ponad pół roku, czyli Waszyngton naciska na kraje G7, aby udzieliły Ukrainie pożyczki zabezpieczonej przyszłymi dochodami zamrożonych rosyjskich aktywów, pisze o tym Financial Times. Tu cały czas są pomysły, jak wykorzystać te rosyjskie aktywa, jak pozbawić Rosję tych aktywów. Tutaj, jeżeli chodzi o Financial Times, to podkreśla, że władzom amerykańskim zależy na doprowadzeniu do emisji pieniędzy dla Ukrainy przed wyborami listopadowymi. A teraz, jeżeli chyba mamy koniec shortów, to kilka ogłoszeń. Weekend był znowu na Kremlince bardzo intensywny. Zaczęliśmy od CEPA Globala, gdzie mówiliśmy między innymi o Holandii, która mówi nie dla migrantów. Później był Jaruski, gdzie rozszerzaliśmy rzeczywistość z Rosjanami. W niedzielę był chiński CEP, gdzie Łukasz opowiadał z Pawłem o tym, co się udało, ale czego się nie udało załatwić na spotkaniu na szczycie rosyjsko-chińskim w Pekinie. Później był, co było? Rosja, Dziki Wschód na żywo z Pawłem, już z pamięci lecę, było ciężko mi. I tam mieliśmy niuanse tego przemysłu obronnego, co się w nim dzieje. Też opowiadałeś historię prezesa Rosteku. No i na koniec top 10 przegląd z tygodnia najważniejszych informacji z kapitanem Listowskim. Czy ja tu coś przegapiłem? Zapewne tak, ale odpoczywałeś w weekend, a teraz przejdźmy do konkursu i hasła. Tak jest.
Ty podajesz pierwszy człon? Ja podaję pierwszy człon. Poniedziałek. Poniedziałek. Ja sobie zapisuję, żebym wiedział, jaki jest dzień tygodnia. Poniedziałek. Łatwo będzie zapamiętać, łatwe dzisiaj hasło, prawdopodobnie, chyba że Mateusz coś wymyśli. A my przechodzimy, słuchajcie, do pierwszej informacji, która akurat nie jest z Rosji, a z Iranu. I powiemy sobie na temat, co rosyjska prasa pisze o katastrofie i śmierci prezydenta Iranu. 19 maja, tutaj tak podają Rosjanie, chyba tak jak każde media światowe, 19 maja prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął w katastrofie helikoptera w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni, miał 64 lata. Informację o jego śmierci potwierdził wiceprezydent Iranu oraz irańskie media. Został odnaleziony również wrak helikoptera. Na pokładzie zginęli również minister spraw zagranicznych, imam piątkowych modlitw w Tabriz oraz szef prowincji Azerbejdżan Wschodni. Również załoga helikoptera i jeden funkcjonariusz ochrony. Nie potwierdziły się informacje, jakoby jedna osoba się uratowała, bo takie były też pierwsze informacje, że helikopter wylądował i ktoś połączył się tutaj prosząc o pomoc. Natomiast okazało się, że te informacje były fałszywe. Zgodnie z irańską konstytucją uprawnienia prezydenta przechodzą teraz na pierwszego zastępcę. Od 2021 roku funkcję tą pełni Mohammad Moghber. W tym momencie w Iranie zwołano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Przypomnijmy również, że helikopter ze zmarłym prezydentem wracał z Azerbejdżanu po roboczej wizycie w irańskiej delegacji. Przez ponad 10 godzin ten helikopter szukały 73 ekipy ratownicze. Również Rosjanie wysłali na pomoc swoje ekipy poszukiwawcze, ale prawdopodobnie te ekipy przybyły za późno i nie brały udziału w samej akcji poszukiwawczej. Tak przynajmniej wskazują te rosyjskie informacje. Rosjanie oczywiście skupiają się na tym, co wysłali, a mówią, że wysłali 2 samoloty IL-76, tak podało Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych, aby pomóc w akcji poszukiwawczej. W skład połączonej grupy wchodziło w jednym z samolotów 47 specjalistów z oddziału Centrospas i Centrum Lider, 3 jednostki psów, 4 sztuki sprzętu, w tym helikopter, w drugim podobne wyposażenie. Jeżeli chodzi o samego prezydenta, to oprócz takich informacji neutralnych, podaje się, i to bardziej już nie w tych oficjalnych, ale powiedzmy na Telegramie, zauważa się, że Ebrahim Raisi w kręgach opozycyjnych zwany był rzeźnikiem z Teheranu. W wielu irańskich miastach po ogłoszeniu informacji całą noc grała głośna muzyka, były również fajerwerki. Przypomnijmy, że w 2021 roku wygrał on wybory prezydenckie w kraju. Niektórzy eksperci zaczęli spekulować, że zostanie następcą najwyższego przywódcy Iranu, 85-letniego Ajatollaha Alego Khameneiego. Rosyjskie media z dużym smutkiem przyjęły informację o śmierci prezydenta. W większości przebija się pewność co do dalszej dobrej współpracy pomiędzy oboma krajami, jednak z dużymi elementami lękowymi o nowe wybory. Przypomnijmy, że pierwszy wiceprezydent Iranu Moghber będzie głową państwa przez 50 dni do momentu nowych wyborów prezydenckich. Za 50 dni w Iranie mają się one odbyć i przeprowadzi ją specjalna 3-osobowa rada.
Tak, ja może dodam garść informacji. 3 osoby, które ruszyły na poszukiwania, też zaginęły i trzeba było wysłać ekipę poszukiwawczą dla tych poszukujących. Taka była gęsta mgła. Jeżeli tutaj pytacie na czacie, czy ktoś pomógł, słuchajcie, helikopter, góry i mgła to jest złe połączenie. Kilka lat temu Kobe Bryant, jeden z takich słynniejszych koszykarzy NBA, też zginął z córką w wypadku helikopterowym, też właśnie helikopter, góry i mgła, więc ja bym tu no nie szedł tak daleko. Wypadki po prostu helikopterów w takich sytuacjach się zdarzają. Będą pojawiać się teorie spiskowe oczywiście. W rosyjskiej prasie i na Telegramie na ten moment jeszcze tego nie widzieliśmy, natomiast jest to naturalne w momencie, kiedy ginie jednak ważna osoba w Iranie. Tu piszecie, że to nie jest najważniejsza. No najważniejszy jest przywódca, wiadomo, duchowy i tutaj rada, natomiast no ważna jednak osoba, no i nie wiemy, jak się zachowa też irańskie społeczeństwo i co się stanie w przypadku tych wyborów, no bo możemy tutaj też liczyć, że być może będzie zmiana, a być może nie. I tutaj właśnie takie lekkie albo większe lęki przebijają się w tej rosyjskiej prasie, no bo teraz Iran, że tak powiem, będzie musiał się zająć sam sobą, a nie współpracą z Rosją i budowaniem nowego, tego bipolarnego ładu światowego. No i a propos zajmowania się samemu sobą, tu bym przeszedł do Dimy, on się też zajął sam sobą i się pokłócił z smart głośnikiem. Sztuczna inteligencja Yandex GPT wbudowana w inteligentny głośnik Alice jest tchórzliwa i nie odpowiada na neutralne pytania, powiedział zły wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Czy Yandex jest teraz firmą rosyjską? Zupełnie nie. To jest jego cytat. Weźmy usługę Yandex GPT, która jest wbudowana w inteligentny głośnik Alice. Ten prototyp sztucznej inteligencji jest strasznym tchórzem i nie odpowiada na całkiem zwyczajne pytania. Napisał na swoim telegramie. Widocznie był natchniony, nie wiadomo czym. Jako przykład podał kwestię zajęcia rosyjskich aktywów w USA, na którą sztuczna inteligencja nie raczyła mu odpowiedzieć. Dima zadał też kilka podchwytliwych pytań. Gdzie na Ukrainie znajdują się pomniki Stefana Bandery? O kolumnę Nelsona czy pomnik Puszkina w Rosji nie miał problemu odpowiedzieć, natomiast pomniki nie wiedział, gdzie są na Ukrainie. Zapytał, jaka jest odległość w linii prostej między Kijowem a Białgorodem. Sztuczna inteligencja mu odpowiedziała za pierwszym razem, natomiast za drugim, trzecim nie chciała mu odpowiedzieć. Miedwiediew wyraził zdziwienie pracą sztucznej inteligencji, która odmówiła mu odpowiedzi na neutralne pytania. Według niego takie zachowanie sieci neuronowej podważa zaufanie do Yandex i jego produktów. Z drugiej strony daje to podstawę do uznania nie tylko usług Yandexu za bardzo niekompletne, ale nawet obecnych menadżerów Yandexu, nie daj Boże, za zagranicznych agentów, podsumował. Słuchajcie, Dima, jeżeli głośnik mu nie odpowie, to uzna menadżerów tej firmy za zagranicznych agentów, no na pełnej, jeszcze weekendowo bardzo. Jeszcze weekendowo, a to nie jest pierwsza wpadka tutaj Yandexu, bo wcześniej ChatGPT na pytanie odnośnie kim jest Masza z bajki Masza i Niedźwiedź odpowiadał, że Masza to jest duch, który zamieszkał w lesie, ponieważ jest duchem, dlatego nie rośnie i może rozmawiać ze zwierzętami i zwierzęta ją widzą. No i wybuchła wtedy oczywiście wielka afera. No i jak widzimy, tutaj jest kontynuacja tej afery, a więc Yandex musi coś zrobić, tak? No nie może być tak, żeby tutaj takie rzeczy rosyjski ChatGPT odpowiadał. A my sobie teraz przejdziemy do informacji ważnej, ekonomicznej, czyli w Rosji rozpoczęły się aresztowania aktywów największych banków, konfiskaty majątków. Rosyjskie władze rozpoczęły serię
konfiskaty 3 dużych europejskich banków, które postanowiły kontynuować działalność w Rosji po rozpoczęciu specoperacji. No i zaczynamy. W piątek 17 maja sąd arbitrażowy w Sankt Petersburgu w obwodzie leningradzkim zajął aktywa UniCreditu, spółki zależnej od największej grupy bankowej UniCredit we Włoszech. Bank, który jest jedną z najstarszych organizacji komercyjnych w Rosji od 2005 roku, jest własnością włoskich akcjonariuszy. Skonfiskowano papiery wartościowe, nieruchomości, rachunki o bagatelnej wartości 462 milionów euro. W sobotę 18 maja sąd zastosował podobne środki wobec 2 niemieckich banków, Deutsche Bank i Commerzbanku, oba dosyć znane w Polsce. Sąd zatrzymał 100% udziałów Deutsche Banku w kapitale zakładowym rosyjskiej spółki zależnej, czyli skonfiskował wszystko, a także Deutsche Bank Technology Center. Ponadto zajęto rachunki, papiery wartościowe i nieruchomości, no i tu troszeczkę skromniej, 238 milionów euro. Środki tymczasowe zostały nałożone na 100% jego udziału w rosyjskiej spółce zależnej. Kolejny bank, słuchajcie, Commerzbank, a także na papiery wartościowe i gotówkę. Jeżeli chodzi o te 3 banki, to wszystkie skonfiskowane, aresztowane banki, tych konfiskat dokonano na podstawie pozwu Ruskhimalliance, spółki zależnej Gazpromu, który jest operatorem budowy gazochemicznej kompleksu Ust-Ługa. My o tym dużo mówiliśmy, no i ta sprawa będzie się jeszcze ciągnąć przez pewnie dekadę, albowiem Gazprom zarzuca europejskim kredytodawcom niewywiązanie się z gwarancji bankowych dla projektu, który miał być jednym z największych i miał przetworzyć 45 milionów metrów sześciennych gazu rocznie. Oni chcieli tam ten gaz skraplać. Znaczy chcieli, no bo nie skraplają, o tym wielokrotnie mówiliśmy. I aby to realizować, Gazprom podpisał kontrakt z niemieckim koncernem Linde, to też mówiliśmy wielokrotnie, który miał zaprojektować i wybudować kompleks o bagatelnej wartości 40 miliardów dolarów. No ja mówiłem, że to są te stare dane, no bo już teraz przekraczamy 50 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o koszt tej inwestycji. Linde według rosyjskiego sądu zachował się nie jak partner i tutaj w zeszłym roku w sierpniu gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko skarżył się na tą sytuację. Przyznał, że uruchomienie kompleksu nie będzie możliwe w terminie. Zamiast 2024 te prace przesunięto o co najmniej 2 lata. Ja mówiłem, że ten 2026 już w tym momencie jest zagrożony. No, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o Gazprom, który złożył pozew, w wyniku którego doszło do zajęcia majątku jednego z największych banków w Rosji, to przypomnijmy, że UniCredit znajduje się w pierwszej 20, jeżeli chodzi o banki Federacji Rosyjskiej pod względem aktywów i jest zaliczany, tak jak austriacki bank, jest zaliczany jako bank o znaczeniu systemowym przez bank centralny. No i przypomnijmy również, że jeżeli chodzi o UniCredit, to ogłosił plany ograniczenia działalności w Rosji wkrótce po inwazji, po rozpoczęciu 3-dniowej operacji. Mimo to pod koniec ubiegłego roku rosyjska spółka zależna przyniosła UniCredito bagatela 890 milionów euro. Jeżeli chodzi o Commerzbank również zapowiadał tutaj wyjście z Rosji i zmniejszenie działalności. No i tu akurat zmniejszył 5-krotnie w ciągu 2 lat, ale na początku 2024 nadal posiadał w Federacji Rosyjskiej aktywa o wartości 400 milionów euro. Fundusze te obejmują inwestycje w papiery wartościowe, pożyczki, a także gotówkę na rachunkach banku centralnego. Jeżeli chodzi o Deutsche Bank, to Deutsche Bank zredukował liczbę pracowników w Rosji
głównie zamykając taki duży hub IT, ale jednocześnie jego zyski na rynku rosyjskim w 2023 były wyższe od tego w 2021. No i tu krótki komentarz. My ostrzegaliśmy, że... Żeby uciekać. Tak, można sobie otworzyć, mówiliśmy, ale uciekać. Uciekać, wyciągać i uciekać. No jak widać, ta strategia na przeczekanie tutaj nie ma prawa zadziałać. Mówiliśmy już w kilku materiałach dlaczego. Natomiast no jak widać, ktoś wie lepiej, no to jak wie lepiej. Czyli no to jak robi się rzeczy niemoralne, to trzeba wyciągać i uciekać, a nie czekać, bo cię złapią. No tak. No tak, no firmy szły na przeczekanie, mając nadzieję, że redukując te oddziały i zostawiając tutaj jakieś zalążki biznesu, będą mogły wrócić na uprzywilejowanej pozycji w przyszłości. Natomiast my mówiliśmy, że te zmiany w Rosji są strukturalne i liczenie na to, że ten biznes wróci do business as usual, jest złą strategią. On wróci, ale nie w ten sposób, jak te firmy myślą. I to nie w najbliższych latach. Najpierw będzie zagrabianie i próba walki do ostatniego dolara. Tak. Słuchajcie, to może przejdźmy do nieco bardziej pozytywnych informacji. Ukraina ogłosiła kolejny skalp z floty czarnomorskiej. Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały i zniszczyły rosyjski trałowiec projekt 266M Kowrowiec rosyjskiej floty czarnomorskiej. Tak głosi oficjalny komunikat ukraińskiego sztabu generalnego i za chwilę do tego wrócimy. Ukraińskie dowództwo nie podało szczegółów, rosyjskie Ministerstwo Obrony nie komentowało tej sytuacji jeszcze wczoraj, teraz już mamy komunikat. Wcześniej rosyjski resort wojskowy poinformował, że Kijów przeprowadził atak rakietowy ATACMS na Krym. Według nich wszystkie pociski zostały zestrzelone. Wydaje się więc, że Rosjanie zestrzeliwali pociski lotniskami, samolotami, hangarami, radarami, a gdy się to skończyło, strzelali w drony trałowcami. Trałowce projektu M266 to seria statków przeznaczonych do wyszukiwania i niszczenia min podmorskich, a także prowadzenia innych statków przez pola minowe. Kowrowiec nie był świeżynką, został zbudowany w 1974 roku. W październiku ubiegłego roku podobny trałowiec Iwan Gołubiec został uszkodzony w wyniku ukraińskiego ataku w Zatoce Sewastopolskiej. I teraz pojawił się komunikat. Według rosyjskich źródeł zatopiony został, owszem, okręt tak, ale inny. 2 rakiety balistyczne ATACMS uderzyły w okręt rakietowy Cyklon projekt 22800 MRK w porcie w Sewastopolu. Zginęło 6 żołnierzy rosyjskiej floty czarnomorskich, kolejnych zostało 11 rannych. Statek zatonął, podają źródła rosyjskie. I teraz mamy informację, że albo zatonął nie ten, albo zatonęły 2, a do jednego się nie chcą przyznać. I tu rozmawialiśmy z Pawłem przed wejściem na antenę, czy to w sumie źle, że zatonął ten, a nie tamten. Ten cyklon przenosi rakiety Kinżały, dobrze pamiętam? Tutaj tak, ma możliwość, jeżeli chodzi o nie Kinżały, już no teraz zapomniałem. Jakieś dobre. Mówiłem. No któreś tak, przede wszystkim wyrzutnie są zdolne do wystrzeliwania oniksów, hipersonicznych cyrkonów. Bardzo nowoczesny okręt, ponieważ on został oddany w 2023, a więc to jest świeżynka, jeżeli to jest ten, tak, a jeżeli to nie jest ten, no to mniej świeży. A jeżeli 2, to 2 kciuki, bo to wtedy jest podwójny sukces. Czekamy na potwierdzenie, który z tych okrętów, czy może 2.
I teraz takie podsumowanie małe. W ciągu 2 lat wojny Rosja straciła ponad 20 okrętów wojennych, w tym duże statki desantowe, łodzie podwodne i flagowy krążownik Moskwa. Tak wynika z obliczeń Oryxu. Kalibry, dobrze. Kalibry, tam już ktoś też napisał, więc super. Przed inwazją na Ukrainę rosyjska flota na Morzu Czarnym składała się z około 70 statków, zatopionych na pewno jest co najmniej 20, mamy więc 1/4 przeniesioną do służby podwodnej, natomiast jeśli liczyć duże, to wśród tych, które zostały uszkodzone lub zatopione, to 5 z 7 dużych okrętów desantowych, które wchodziły w skład floty przed inwazją na Ukrainę, więc tu mamy naprawdę bardzo duży sukces. Na początku marca siły specjalne Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowały o zniszczeniu najnowszego okrętu patrolowego floty czarnomorskiej Siergiej Kotow. Flota czarnomorska więc powoli zmienia się w świetną atrakcję turystyczną dla nurków w przyszłości, czego życzymy nurkom, bardzo wielu atrakcji na dnie morza. Tak, tutaj jeszcze jedna uwaga, on podobno posiadał pancyry, miał nowoczesną tą obronę przeciwlotniczą, jak widać, jeżeli to on, no to nie zadziałało. A my sobie przejdziemy do informacji, jak dobrze jest w Rosji. W Rosji gwałtownie mamy kolejne wzrosty, gwałtownie rośnie popyt na towary ze sklepów z używaną odzieżą. Rosjanie zaczęli masowo kupować ubrania w sklepach z używaną odzieżą. Według danych analitycznych Avito i Sber Marketingu, jeżeli chodzi o ubiegły rok, to sprzedaż używanych przedmiotów wzrosła o 57%. W 2024 zainteresowanie second-handami w Rosji będzie nadal rosło, mówi Aleksandra Fereteno, szefowa agencji Neurobusiness. I tutaj podaje, że średnio w 2024 roku sprzedaż według niej wzrośnie o co najmniej 30% i zachowa potencjał wzrostowy. Duży wpływ na popularność od sprzedaży ma duża dostępność platform internetowych, które oferują towar z możliwością zwrotu, a w przyszłości będzie to jeszcze bardziej zwiększać obroty, mówi pani ekspert. Firma WGSN zajmująca się prognozowaniem trendów uważa, że w tym roku głównymi klientami second handów będą młodzi ludzie urodzeni w latach 97-2012. Młodsze pokolenie zgodnie z prognozą potroi według tutaj tej firmy sprzedaż odzieży używanej. Zainteresowanie Rosjan używanymi sklepami z używaną odzieżą zaczęło rosnąć niemal natychmiast po wyjeździe z kraju wielu zachodnich marek. Tym samym liczba zakupów w takich sklepach w okresie styczeń-sierpień 2022 wzrosła średnio 2,5 raza. Wynika z danych rosyjskich banków i klientów banku pocztowego. Okej, ja tu jeszcze patrzę na nasz czat, pytają, czy trałowiec to duży okręt. Słuchajcie, chodziło o 5 z 7 dużych okrętów od początku wojny. Nie, że ten trałowiec jest duży. Jeżeli gdzieś to nie wynikło z informacji, to tak teraz zawężam, a przechodzę do następnej informacji. Rosjanie będą szukać Rosjan w lesie, bo spiskują czy coś. W którym? W każdym. No, ciekawostka taka. No, u nas też? Nie, no u siebie. Najpierw zaczną, zaczną u siebie. Bałem się, że jak pójdę do lasu, to spotkam Rosjan szukających Rosjan. Możecie chodzić do lasu. W nadleśnictwach obwodu moskiewskiego zaczął działać system wykrywania dużych grup osób korzystających z sygnałów telefonów komórkowych w celu poszukiwania potencjalnych sprawców naruszeń i zaniedbań, informuje służba prasowa Komitetu Leśnictwa obwodu moskiewskiego. Teraz Straż Leśna może zobaczyć w czasie rzeczywistym, gdzie i ilu ludzi jest w lesie.
Jeżeli na terenach leśnych, na przykład w młodych drzewostanach iglastych, gdzie zabrania się rozpalania ogniska, zostanie zauważona grupa obywateli, jest to sygnał dla leśniczego, aby udał się na miejsce w celu sprawdzenia. Dodali, że system działa na zasadzie triangulacji. Wylicza unikalnych abonentów w sieci komórkowej, jeśli telefony pozostają w jednym miejscu dłużej niż 15 minut. Program rejestruje ten fakt i przekazuje go operatorowi regionalnej usługi dyspozytorskiej. Koniec z leśnymi piknikami Rosjanie, ale też koniec z ukrywaniem się w lasach być może. Za nieostrożne obchodzenie się z ogniem, który tu jest wymieniano jako główny powód, który doprowadzi do pożaru lasu, przewidziana jest kara grzywny w wysokości, to jest ciekawe, 60 000 rubli dla osób fizycznych, ale 110 000 dla urzędników i do 2 milionów rubli dla osób prawnych. Jak widać, urzędnik jest bardziej przy kasie, więc będzie wyższa taryfa mandatu. W przypadku poważnych naruszeń, jak spiski i co tam sobie nie wymyślą Rosjanie, maksymalna kara może wynosić do 10 lat pozbawienia wolności. Na początku kwietnia, bo teraz jest ważne, po co o tym mówimy i co się z czym je. Na początku kwietnia senator Artem Szejkin poinformował, że planuje zwrócić się do Roskomnadzoru z prośbą o wprowadzenie obowiązkowej rejestracji urządzeń mobilnych poprzez przekazanie operatorowi kodu e-mail urządzenia, czyli to jest ten taki, wiecie, każdy telefon ma własny kod e-mail, na którym będzie używana karta SIM. Według niego konieczne jest zobowiązanie użytkowników do podania operatorowi kodu e-mail urządzenia, karty SIM wraz z danymi paszportowymi, czyli dowodu osobistego tego rosyjskiego, co pomoże rozwiązać problem szarej strefy kart SIM w Rosji. Dodał też, że jeżeli użytkownik odmówi rejestracji numeru seryjnego urządzenia i powiązania tego z danymi i z kartą SIM może zostać zawieszone świadczenie usługi takim abonentom. Mamy więc łączenie SIM, e-mail i danych osobowych. Potem jest test na terenach leśnych, bo pewnie łatwiej testować w takim środowisku, a później no to już sami sobie możecie dopowiedzieć i wyobrazić, jak to będzie działało, natomiast będzie można bez problemu powiązać od razu każdy numer telefonu z danymi adresowymi i urządzeniem. No i teraz testy trwają, permanentna inwigilacja na łonie natury, tu jako testy, a później myślę, że już taka docelowa, że zawsze, wszędzie przy sobie każdy będzie nosił nadajnik w Rosji praktycznie. Chciałbyś coś dodać? Że uspokoiłeś mnie i że mogę przejść się do lasu. Okej, dobra. Na spacer. Mamy koniec wiadomości. Jeżeli ktoś czeka na drugi człon hasła, to ja podaję, a to dopiero początek. O Jezu, o, bo za prosto dałeś na początek. Nie wiem, czy będzie wiem, o czym zapomniałem. O naszym programie o 17:00. O wieczornym programie. Tak, słuchajcie, dzisiaj... A ja go zapowiadałem wczoraj. No dobrze, 2 razy. Tak, więc dzisiaj mamy powrót do naszych tematów kolejowych, ponownie wywiad z ekspertem, zajmiemy się linią kolejową transsyberyjską, opowiemy, jak to można bardzo utrudnić życie w porcie, w Ust-Łudze, jak Rosjanie dławią się własnym węglem. Bardzo ciekawy odcinek, na który serdecznie zapraszamy. Tak, słuchajcie, będzie dużo na temat czarnego złota, no i tych problemów, które przewidywaliśmy, no tutaj też nasz ekspert zaczyna widzieć, chociaż on podaje rozwiązania. Zobaczcie jakie i jak wygląda rosyjska kolej w tym momencie, bo ona się będzie zmieniać w dużej mierze ze względu też na zmiany, które teraz zachodzą w Rosji.
Czy będzie film instruktażowy z rozkręcania torów? Nic nam na ten temat nie wiadomo, ale obejrzyjcie do końca, bo może coś będzie. Będzie coś lepszego. To wam gwarantuję, na pewno wam się spodoba. No i co? Koniec. Trzymajcie się. Serdecznie. Do usłyszenia, zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.